Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest sobota i co prawda już jest popołudnie, bo ja skończyłem pracę i korzystając z tego, że mamy piękną pogodę, jest już normalnie powiedzmy dłużej jasno, więc można po południu coś nagrać i właśnie z tej okazji korzystam. Pojechał ze mną Skrzat, w tej chwili robi zdjęcia do miniaturki i coś tam przygotowuje, a ja nagrywam dzisiaj już drugi filmik i będzie to filmik powiedzmy nie do końca z mojej specjalizacji, bo mimo wszystko repliki HPA to nie jest mój konik, ale coś tam już człowiek liznął, coś tam się dowiedziałem, coś tam przetestowałem i mogę Wam tą wiedzę powiedzmy zaprezentować i mam nadzieję, że pomogę. Mam nadzieję, że coś podpowiem, tym bardziej, że jest to wiedza, którą ja chciałbym posiadać zanim zacząłem bawić się w repliki HPA, bo nie ukrywam, że sporo żeśmy się nauczyli. I temat, który dzisiaj poruszamy, to jest to jeden z pierwszych tematów tego typu filmów, bo będzie przynajmniej jeszcze jeden albo dwa. Dzisiaj bierzemy się tak naprawdę za węże, bo jest to temat, który mnie osobiście bardzo mocno dotknął, sporo mnie kosztował, bo zacząłem trochę od złej strony i potem bardzo tego żałowałem. Polecimy historią tego, jak to wyglądało u mnie, moja historia z wężami i z łączkami jednocześnie, bo tak będzie mi chyba najprościej o tym opowiadać. Moja przygoda z HPA, jak pewnie wiecie, zaczęła się od próby budowania eserki HPA. Chciałem sobie złożyć stosunkowo niedrogi zestaw, żeby to jakoś działało, żeby to przetestować, zobaczyć jak to działa i zamówiłem sobie z Power Sixa cały zestaw. To był zestaw silnik F2 od Polarstara, do tego był wąż, do tego była butla, do tego był reduktor Ballistika i razem z Ballistikiem przyszedł mi wąż. Jako że dzisiaj mówimy o wężach, to jest temat dzisiejszej rozmowy. O reduktorze jeszcze będziemy rozmawiać, ale to przy okazji innego filmu. I to jest wąż, który dostałem w zestawie do Ballistika. Co do samego węża od Ballistika. Wąż jest naprawdę ok, lekko sztywny. Jeżeli ktoś powiedzmy miał do czynienia z wężami, to wie, że one się nie prostują. To są dość sztywne rurki. Do tego w oplocie, więc sama praca węża tutaj nie jest zła. Niestety, to co zrobiłem błąd wtedy, to zamówienie węża ze złączkami EU, czyli tymi teoretycznie europejskimi. I to był duży błąd. Wszyscy mi później mówili, bo ja naprawdę nie wiedziałem na początku o co chodzi, że złączki EU, złączki US. Myślałem, że to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, nic mi to nie zmienia. Dopiero później mnie uświadomili, że problem jest z tym, że złączki EU są dużo bardziej skomplikowane i przez to dużo bardziej awaryjne. Bo złączki EU mają to do siebie, że możemy je po prostu wcisnąć i ona zaskoczy. W złączkach typu US trzeba jeszcze zazwyczaj odciągnąć pierścień, tutaj z tyłu złączki, o ten pierścień się w US-ie. Ja Wam potem na innym wężu pokażę, jak to działa. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie go zapiąć. EU pod tym względem jest o niebo wygodniejsze. Działa bardzo podobnie jak złączki mikro od Mancrafta, o których też będziemy dzisiaj jeszcze opowiadać. I ja uznałem, że to jest dobry system, że to jest w sumie dobre rozwiązanie i będę z tego korzystał, bo jest po prostu wygodniejsze. Problem pojawił się w tym, że niestety nie wiem, czy to wina tego producenta złączek, czy ogólnie tego typu złączek, ale po 2 tygodniach walki z HPA, bo bądźmy szczerzy, nie powiedziałbym, że było to użytkowanie. Ja cały czas próbowałem te HPA poskładać i tak dalej. Wydmuchało mi z tej ruchomej złączki, z tej strony, uszczelkę. I niestety wąż praktycznie przestał być zdatny do użytku ze względu na to, że ta złączka po prostu w ogóle nie trzyma ciśnienia. Jeżeli tylko podłączam to do butli, to jest kaplica i to już nie działa. Więc niestety ten wąż był dla mnie bezużyteczny. W momencie, kiedy ten problem powiedzmy się pojawił, musiałem coś kupić. Musiałem zdecydować się na zakup nowego węża. Uznałem, że skoro wszyscy mówią, że lepsze są złączki EU, znaczy US, są po prostu lepsze, są solidniejsze, to postanowiłem, że dobrze, no to i tak planowałem kupić nowy reduktor, bo dalej miałem skoki na Ballistiku, nie miałem równego strzelania, zawsze był z tym problem, więc uznałem, że nabędę sobie już od razu reduktor i razem z wężem. I zamówiłem sobie wtedy reduktor od Polarstara razem z wężem już ze złączkami US. I to był mój drugi wąż, jaki miałem. On jest od razu, co warto zwrócić uwagę, jest sporo cieńszy od tego, który mieliśmy w Ballistiku. Może nie jest to jakaś potężna różnica, ale jest cieńszy. Ale za to jest bardziej miękki. Co mnie bardzo ucieszyło, bo ten ballistikowy wąż był dla mnie troszkę sztywnawy. Mówię, o fajnie, bardziej miękki wąż, super. I mówię, te złączki US
tak jak mówiłem, on się w ten sposób z łączka US się nie zapnie. Musimy odciągnąć pierścień i dopiero ona wtedy się zatrzaskuje. Co prawda w niektórych złączkach nie dość, że musimy najpierw ją odciągnąć, to potem jeszcze musimy jej pomóc wrócić w tą stronę. A to już zależy od producenta, jak zauważyłem. Mówię, no dobra, no to może mniej wygodne, ale nie jest to jakiś deal breaker, da się z tym żyć, będzie ok. Więc mówię, dobra, no to zostajemy przy tym, będzie dobrze, ważne, żeby się nie psuło. I było dobrze przez, nie wiem, miesiąc. Trochę postrzelałem na tym wężu i zaczął gdzieś mi przepuszczać powietrze. Jak zauważyliście, ja tutaj już nie mam z tej strony, nie mam termokurtki założonej. Ponieważ ją zdjąłem, bo zaczęło się dziać coś takiego, że ja złączkę jestem w stanie obracać na końcu węża pod tym zaciskiem, tak? Pod tą tuleją zaciśniętą. I myślałem, że jak rozetnę termokurczkę, to będę w stanie tutaj coś poprawić, jakoś dodatkowo uciąć wąż, przełożyć tą złączkę i będzie wszystko śmigać dobrze. Niestety, ze względu na to, że jest to tak zagniecione, to ja się poddałem, nie ukrywam. Po prostu się poddałem, bo uznałem, że nie będę w stanie dobrze zacisnąć tego węża z powrotem. Więc ten wąż od Polarstara, który sam chyba kosztuje około 350 zł, jak nie lepiej, wytrzymał mi miesiąc użytkowania i zaczął puszczać powietrze. To jest bardzo drogi wąż, ja go dostałem razem z reduktorem i za zestaw zapłaciłem dobrze ponad 1000 zł. I po miesiącu wąż był do wywalenia. To było coś dla mnie strasznego i nie była to wina samej złączki, bo na początku myślałem, że może złączka US. Nie, to jest wina tego montażu tutaj węża. I co gorsza, od wielu ludzi słyszałem, że te węże Polarstara mają z tym problem, puszczają tutaj na tym połączeniu i gdzieś tam bardzo szybko zaczyna być ten wąż nieszczelny i niezdatny do użytku. Więc to jest druga moja historia o wężach, gdzie znowu zostałem zawiedziony. Najpierw zawiodła złączka, potem zawiódł sam wąż, gdzie ten drugi wąż jest naprawdę drogi. Bądźmy szczerzy. Uznałem, że dobra, no to co? Trzeba kolejnego węża. I zamówiłem sobie wąż od EPES. Zamówiony na Azteco. Nie wiem, czy to będzie widać. Wąż wziąłem specjalnie gruby, wziąłem troszkę krótszy. Moim zdaniem niestety jest to za krótki wąż. To jest wąż chyba długości około 80 cm. Bo to jest ta krótsza wersja, oni mają jeszcze dłuższą. Myślałem, że będzie dla mnie dobra, niestety ze względu na dość sztywną konstrukcję, bo jest on naprawdę dość sztywny. Tutaj tego nie widać, ale w porównaniu jest dużo sztywniejszy od Polarstara, podobnej sztywności jak Ballistika wąż. Był dla mnie trochę krótki. Przede wszystkim jeżeli miałem butlę tutaj na plecach, to nie zostawało mi tutaj za dużo miejsca i jak cokolwiek chciałem zrobić, to bardzo mocno go ciągnąłem. Ale mówię, dobra, działał i to jest pierwszy wąż, który mi wytrzymał. Tak? Bo ja go używałem dobre 3-4 miesiące i on cały czas działa, jest sprawny, nie nawalił. Złączki niestety tak samo, bo są na US-ie, czyli muszę odbezpieczać. Dokładnie notabene te same złączki, które mamy w Polarstarze. To jest dokładnie ta sama złączka z tej samej fabryki Ideozakład. I tutaj to działa. Co prawda wąż jest dla mnie troszkę krótki, szczególnie jak mam butlę na plecach i niestety sztywnawy. I potem, jak już miałem ten wąż i coś tam z tego HPA testowałem, coś tam się tym HPA bawiłem, jak sami wiecie, coś tam się zaczęło kręcić z Minecraftem. Oni się do mnie odezwali, ja odezwałem się do nich i coś tam zaczęli wspominać i powiedziałem, no w sumie ja bym chciał zobaczyć, jak wyglądają wasze węże. Bo z tego węża dalej nie byłem do końca zadowolony, szukałem czegoś innego. I mówię, no mają duży wybór, węże są ładne. Jak możecie mi je dać, żebym przetestował, pokatował, albo powiedzmy nawet zrobić mi jakiś rabat, ja z chęcią kupię. Bo to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, 2,5 za wąż, to mówię, jakoś to będzie. To mówię, dobra, no to ja bym potestował. I wysłali mi na długotrwałe testy, jak to oni powiedzieli. Dokładnie dostałem wtedy 2 węże. Dostałem wąż długi, taki zieloniutki. To jest wąż gruby, bo mają w wersji grubej, oraz jeden krótszy w wersji cienkiej. To jest cieniutki, zobaczcie. Różnica w grubości jest porażająca. Chociaż dalej gruby jest cieńszy od EPS-a, który jest najgrubszym wężem, jaki w życiu miałem. I chyba nikt u nas na strzeniach nawet nie ma tak grubych węży. Ale dostaliśmy takie 2 węże. Oczywiście ze złączkami US i znowu tutaj też nie jesteś po prostu w stanie wcisnąć i zatrzasnąć złączki. Musisz odciągnąć pierścień i w minecraftowych złączkach, które są już innego producenta niż to, co mamy tutaj w EPES i w
Polarstarze, musimy jeszcze ten pierścień bardzo często zsunąć w stronę złączki męskiej, bo sam on nie do końca zaskakuje i musimy mu troszeczkę pomóc. No cóż, tak to jest, nic na to nie poradzimy i we wszystkich złączkach od Mancrafta miałem coś takiego, więc obstałem, że jest to po prostu taka konstrukcja, więc uczulam. I teraz tak, cieńszy wąż jest sztywny, delikatnie mówiąc, jest bardzo sztywny, i do tego ma jeszcze jedną wadę, o której muszę wam powiedzieć, gdyż nie zauważyłem tego przy układzie Mancraftowym PDIK. Na PDIK ten wąż utrzymywał takie same ciśnienie jak ten wąż. W momencie, kiedy założyliśmy to do repliki Radka, która była napędzana Wolverinem Inferno 2, to na tym wężu musiał ustawić sporo wyższe ciśnienie, bo chyba o 20 PSI więcej, żeby uzyskać te same FPS-y. Na tym wężu, na grubym wężu bez problemu mógł mieć ustawione standardowe ustawienia. Więc na to zwracam uwagę, że na tym wężu niestety musieliśmy mieć wyższe ustawienia na reduktorze, przynajmniej jeżeli mówimy o silniku Wolverina, bo na Mancraftowym PDIK nie było tego problemu i trzymało ciśnienie tak samo na cienkim, jak i na grubym wężu. Znaczy nie tyle trzymało ciśnienie, co replika generowała te same osiągi na tych samych ustawieniach reduktora. I to jeżeli chodzi o cienki wąż. Odkładamy na bok. I teraz jeżeli chodzi o długi wąż, to powiem wam szczerze, to jest najbardziej miękki wąż, jaki w życiu widziałem. One są naprawdę super wiotkie. Jak na wąż HPA, szczególnie tak gruby, to on jest po prostu mięciutki. I to wszyscy na strzelaniach mówią. Mamy na strzelaniach, u nas pojawia się dość liczna ekipa z Naterek, która ma już w tym momencie bardzo dużo replik HPA. I oni sami, jak oglądali te węże, byli pod wrażeniem, jak one są wiotkie. Bo ten wąż jest naprawdę mięciutki. I to jest największa zaleta węży od Mancrafta, że są po prostu miękkie. Tylko że te grube, nie cienkie. I tutaj naprawdę szczerze polecam, jeżeli ktoś chce wąż, który nie przeszkadza, jest wiotki, nie sterczy, szczególnie na mrozie, nawet na mrozie, jak strzeliśmy przy minusowych temperaturach, ten wąż dalej był miękki. Więc na to zwracam uwagę. Pod tym względem te węże są rewelacyjne. Złączka oczywiście też ta sama. I tutaj już na tych wężach, na tym wężu, nawet w replice Wolverina na Inferno 2 nie było już problemu z tym, że musieliśmy ustawiać mocniej reduktor, żeby uzyskać te same FPS-y. Tutaj chodziło to bardzo ładnie, bez żadnych strat. Więc na to zwracam też uwagę. Ten wąż to jest chyba najlepszy wąż, jaki ja osobiście miałem i to jest mój w tej chwili go-to wąż. Go-to wąż, Boże. Co prawda dokupiłem sobie jeszcze jeden, bo wziąłem sobie taki sam, ale krótszy. Bo to jest wersja długa, 42-calowa, a tu mamy wersję 36-calową, czyli około 90 cm. Ten krótszy jest o 10 cm dłuższy niż krótki od EPSS-a. Więc na to zwracam uwagę. Ten jest jeszcze o 10 cm krótszy niż ten krótszy wąż. Więc mam krótkiego i długiego i powiem wam szczerze, ten krótszy wąż dla mnie wystarcza. Jak się podłączam do butli na plecach i tutaj, to dzięki temu, że ten wąż jest bardzo giętki i jest o te 10 cm krótszy, spokojnie zastąpił mi ten wąż i jestem z tego węża naprawdę super zadowolony. Do tego żadnych spadków nie uświadczyliśmy. Wszystko na tym wężu krótszym działało super. Więc szczerze polecam. Te węże, te grube węże z Mancrafta, naprawdę rewelacyjna robota. Do tego są ładne, można sobie wybrać oplot. Więc szczerze polecam, można sobie wybrać coś ciekawego i naprawdę nie są drogie, jak na wąż HPA, bo ostatnio te węże potrafią i po 3-3,5 stówy kosztować, jak na przykład od Polarstara, a bądźmy szczerzy, takie rewelacyjne to nie są. I tutaj przechodzimy jeszcze do jednej rzeczy, ale w sumie o tym powiemy później, na sam koniec. Jeszcze wtedy wrócimy do Mancrafta. Bo mamy jeszcze jeden rodzaj węży, które chciałem wam pokazać. Co prawda są to węże, które są dużo rzadziej użytkowane ze względu na to, że są to węże raczej robione chyba tylko przez Mancrafta. Nie widziałem takich cienkich, bo to jest cienki wąż, microline to się w Mancrafcie nazywa, który został chyba stworzony typowo do ich czterotaktów, żeby te węże były mało rzucające się w oczy, były takie dość cienkie, zwinne i tak dalej, i do ich klamek. Bo oni też Mancraft ma też ten system, gdzie możesz klamkę gazową zasilać z butli, żeby przerobić ją na HPA.
I do tego tak naprawdę są polecane te węże. I te węże mają dedykowaną złączkę, tak zwaną mikro Minecraft, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, nie mam tutaj oznaczenia, to jest jakaś złączka mikro, szybko złączka oczywiście, bo bądźmy szczerzy, jak chcielibyśmy taką złączkę US zapierniczyć do węża, który ma 4 mm średnicy, no to bądźmy szczerzy, raz wyglądałoby to jak idź stąd, dwa byłoby to po prostu nieprzystające do siebie. I te złączki Minecraftowe mają tą zaletę, no bo to są złączki chyba, które widziałem tylko w Minecrafcie. One działają jak złączki EU, czyli wystarczy je wcisnąć i tyle naszej roboty. Wciśnięta, zaskoczyła, jest szczelnie. Z odpinaniem naciskamy, jest odpięte. Chodzi to bardzo podobnie jak złączka UE, tak? Bo to pewnie podobna konstrukcja tak naprawdę i moim zdaniem jest to bardzo fajna rzecz. Niestety również tutaj nie są te złączki bardzo trwałe, bo z krzatu jak bawił się swoją, odskoczył mu tutaj taki pierścień, który to wszystko zabezpiecza i to wszystko się rozsypało, rozwaliło, kuleczki mu się rozbiegły, ale jakoś tam poskładał, jakoś to tam działało, ale zaraz do tego tematu jeszcze wrócimy. Dlaczego w ogóle my to mamy? Normalnie byśmy tego nie kupowali, gdyż chcieliśmy przejść we wszystkich replikach jednak na złączki US, żeby były te wszystkie repliki u nas w ekipie były w miarę zamienne pod względem czy podłączenia reduktora, czy podpięcia węża, żebyśmy po prostu wszyscy w razie czego komuś poleciał wąż, masz mój ze złączką US i działasz. Więc założenie było takie, że replika z krzata będzie, czyli ten SRS, który był już na recenzji, też będzie na złączkach US. Niestety na wężach, czy gruby wąż na US-ie, czy cienki wąż na US-ie, czy wąż innej marki na US-ie, wszystkie te węże niestety powodowały, że replika SRS z SDIK miała skoki FPS-ów i to duże. To nie było tak, że skakało nam 5 FPS-ów, tylko potrafiliśmy mieć jeden strzał 3,4 Joula, a kolejny strzał 2,5 Joula albo 1,5 Joula. Więc nie wiem, z czego to wynikało. I było to ewidentnie spowodowane wężem samym w sobie, bo w momencie, kiedy mając na reduktorze złączkę US i do repliki podłączoną też złączkę US i po prostu usunęliśmy z układu wąż, odłożyliśmy go na bok, podłączyliśmy po prostu złączkę ze złączką, czyli mieliśmy no 3 cm tak naprawdę rurki takiej, która wychodziła z SRS-a, tutaj złączka i od razu praktycznie reduktor, to problem rozrzutu FPS-ów znikał, jak ręką odjął, wszystko było idealnie. I uznaliśmy, że może te węże są za grube, może z tym jest jakiś problem. Powiem szczerze, ja nie jestem pewien, co tu się wydarzyło, co jest przyczyną tamtych problemów, ale wtedy uznaliśmy, że to może to jest rozwiązanie, może o to chodzi, może to ma dobrze działać. I faktycznie założyliśmy to do repliki SRS-a, do SDIK z krzata i problem zniknął. FPS-y są równe, replika strzela równo, co prawda tam po drodze mieliśmy jeszcze problem z hopkiem, ale na tym cienkim wężu wreszcie mamy równe FPS-y, mamy rozrzut ile? 3 FPS-ów? Nie pamiętasz, ale testowaliśmy na spotkaniu przed Aegisem i tam mieliśmy bardzo równe FPS-y i to było na tym cienkim wężu. Ten cienki wąż do repliki sprężynowej działał naprawdę rewelacyjnie i to jest wąż z krzata. On go używa po prostu w SCRS-ie i sprawuje się rewelacyjnie. Do tego złączkę sam skrzat mówi, że jest też super, bo odpinanie, wypinanie, rewelacja. Jedyne co, to nie jest to złączka bezawaryjna, ponieważ tak samo jak obstawiam EU, można ją po prostu w jakiś sposób tam uszkodzić. I tutaj pojawia się kolejna rzecz, o której chciałem opowiedzieć. Bo jeżeli chodzi o Minecrafta, dla mnie było to dość niespotykane w momencie, kiedy ja wysłałem do nich zdjęcie, że mi się ta złączka rozsypała i następnego dnia dostałem nową złączkę. Co więcej, ja dostałem nowe 3 złączki, bo dostaliśmy szybko złączkę chyba całą i złączkę do reduktora i złączkę męską. Cały zestaw dostaliśmy, nowy, praktycznie od ręki. Nikt nas nie pytał o nic, wystarczyło zdjęcie i dostaliśmy nowy produkt. Co więcej, to nie jest tak, że zostałem tak potraktowany, bo nagrywam filmy na YouTube'a, bo miałem ostatnio też na serwisie replikę od jednego z widzów, który mi wysłał swoją SR-kę z też, to SR-ka była? Tak, to była SR-ka z PDIK, gdzie on kupił od kogoś replikę używaną właśnie z silnikiem od Minecrafta. Coś z tym silnikiem się stało, chyba gdzieś tam montaż dyszy się łamał i wysłał to po prostu do Minecrafta, powiedział:
no zepsuło się, pomóżcie, dajcie część, ja to naprawię, zapłacę, nie ma problemu, wiadomo, replika używana, nie mam nic paragonu, nie mam nic. I dostał, bo do tamtego silnika już nie mieli części. I dostał za darmo całkowicie nowy silnik generacji drugiej, nówkę sztukę. Włożyli mu, dali, masz, baw się dobrze, jeszcze ze szkieletem CNC. Nie zapłacił za to ani złotówki. Jeżeli chodzi o obsługę klienta serwisową, to ja potem pytałem chłopaków z Minecrafta, jak to u nich wygląda i serwisowo i tak dalej. Oni mówią, że oni mają praktycznie dożywotnią gwarancję i z tego co zrozumiałem, to praktycznie, głupio to mówić, żeby was nie namawiać do powiedzmy złego, ale praktycznie bezwarunkową. Jeżeli ich produkt się popsuł, a nie najechałeś na to czołgiem na Ukrainie, to oni to wymienią, naprawią. Złączka się zepsuła, nie ma problemu, dostajesz nową. Wąż się rozsypał, nie ma problemu, dostajesz nowy. Cokolwiek, tak? Reduktor źle działa, dostajesz nowy. Oni mówią, że mają taką politykę, bardzo podobną w tej chwili, jaką politykę jak prezentuje na przykład Perun w swoich układach elektronicznych. Co by się nie działo, nasz produkt musi być załatwiony, klient musi być zadowolony, bo zaufanie do marki jest dla nich najważniejsze. I pod tym względem wielkie oklaski dla Minecrafta, bo naprawdę ja się dużo uspokoiłem, bo nie ukrywam, że bałem się, że te węże też mi zaczną się sypać jak Polar Stary. A w tej chwili niech się sypią, Minecraft wymieni, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale naprawdę za obsługę klienta 5 z plusem, czy nawet 6, jeżeli można tak powiedzieć, 6 z plusem, a niech mają, co mi tam. Super obsługa klienta i to nie jest tak, że mnie, który ma filmiki na YouTubie i ktoś mnie ogląda, że pokazuje ich produkty, to nie dlatego. Ludzi z zewnątrz traktują tak samo, ludzi, którzy po prostu kupili od nich produkt i nieważne ile ten produkt ma lat. Bo to wiem, bo ten silnik, który pojechał do nich, to oni go już podobno dawno nie mają w swojej ofercie i dawno nie mieli do niego części. I wymienili, dali nowy silnik, nikt o nic nie pytał, nikt za nic nie płacił, więc naprawdę rewelacyjnie. To samo ja miałem, bo ja pokazywałem, jak składałem SRS-a, pokazywałem wam też, że używałem reduktora starego od Minecrafta. Był to reduktor, który ja kiedyś dawno temu kupiłem, jeszcze właśnie do pistoletu gazowego. Żeby mieć coś, to miało być tanie, niedrogie, on był co prawda dość duży i tak dalej. I wysłałem do nich właśnie zgłaszając ten problem, że na złączkach US coś nam skaczą FPS-y. Poprosiłem, żeby sprawdzili reduktor. No, to reduktor do mnie nie wrócił, ale wrócił nówka HHR. Dobrą półkę wyżej, bądźmy szczerzy. I też nikt nawet nie pytał, po prostu masz nowy, tamten sobie, nie wiem, czy zostawili na części, czy cokolwiek, dostałem nówkę, sztukę, no i mogliśmy spokojnie testować wtedy i wykluczyliśmy kolejny problem, bo zastanawialiśmy się, czy to może reduktor jest winny, czy reduktor się nie dogaduje ze złączką, czy cokolwiek. I to byłoby tyle historii o wężach, mojej historii o wężach. I powiem wam szczerze, ja ich mam sporo, co prawda ten jest z krzata, nie? O, jeszcze mają coś takiego, taką bungee, tą cienką, też z mikro, aczkolwiek to do klamki było fajne, co prawda niestety trochę przykrótkie, przyznam się szczerze, bo dopóki miałeś to przy klamce tutaj przy pasku, to spoko, ale jak musiałeś klamkę wyciągnąć, to już to było takie średnio wygodne. Ale mają też coś takiego w ofercie, znaczy chyba mają dalej, mają, tak? Więc do klameczki mają jeszcze coś takiego, też z tą złączką mikro, typowo do klamek. Tyle mojej historii o wężach, wszystkich wężach, jakie mi się przez ręce przewinęły i powiem wam szczerze, ja jestem naprawdę zaskoczony, jak dobre są te węże Minecrafta, bo są jednymi z naprawdę chyba bardziej przystępnych węży, dostępne praktycznie od ręki w Polsce, ze świetnym serwisem, więc naprawdę z czystym sumieniem polecam te węże i autentycznie ekipa Naterek powoli też z tego co wiem przesiada się właśnie na węże od Minecrafta, bo są zaskoczeni, jak miękki może być wąż HPA. I nawet na -5 stopniach. I tak naprawdę to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do węży, co do innych rzeczy, to pytajcie, po to są komentarze, ja będę w razie czego uzupełniał, może się czegoś dowiem, jeżeli macie jakieś powiedzmy swoje wspomnienia też z Minecraftem, tak, może jakąś sytuację serwisową wy mieliście z nimi, to piszcie ją na dole, jak to wyglądało kiedyś, czy może kiedyś było inaczej, teraz jest lepiej, albo coś innego, opowiadajcie, bo sam bym chętnie takie historie usłyszał, bo sam bądźmy szczerzy, nie mam za dużo doświadczenia, u nas HPA tak naprawdę w Olsztynie się pojawia od niedawna i Minecraftów na razie dużo nie ma, więc chciałbym wiedzieć, jak to wygląda powiedzmy w szerszej grupie społecznej. Może macie jakieś inne historie, więc poopowiadajcie. I na dzisiaj to wszystko. Ja oczywiście zapominam, to nie są jedyne filmy o HPA, które jeszcze będą, bo będzie koniec SR-ki, będzie taki duży test reduktorów, duży test. Postaramy się, załatwimy chyba z 8 reduktorów, powinno nam się udać załatwić do testów, żeby zrobić taki duży
test, taki naprawdę duży test kilku modeli, kilku marek, żeby pokazać co jak działa, jak to wygląda, jakie są FPS-y, czy są równo i tak dalej. Wszystko na jednej bazie będziemy powiedzmy testować, żeby zrobić ładny pokaz co, jak, dlaczego i z czym to się je. I tak naprawdę tyle. Na dzisiaj kończymy. Nagadałem się strasznie, bo aż mi w ustach zaschło. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.